Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś cotygodniowy geopolityczny raport z profesorem Andrew Michtą. Jest jak zawsze o czym mówić. Ostatnie tygodnie to właśnie cykl nieustannego trzęsienia ziemi, którego epicentrum jest w Waszyngtonie, ale które rozlewa się po całym świecie. Za chwilę omówimy te wszystkie wydarzenia. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne, dzięki temu mogę robić między innymi te analizy. Zachęcam też Państwa do wspierania zrzutki na samochód dla brygady walczącej, ukraińskiej brygady walczącej pod Charkowem. W tych czasach tym bardziej to wsparcie dla Ukrainy jest potrzebne, a każdy taki samochód się liczy i każda wpłata się liczy. Zachęcam, link do zbiórki pod nagraniem, a teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. O Andate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Andrew Michta, dzień dobry. Andrew Michta jest jak zawsze w Waszyngtonie. Ja tym razem jestem kilka tysięcy kilometrów poniżej. Jestem w Miami na konferencji 60 milionów, gdzie też rozmawialiśmy o tym, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Dzień dobry, Andrew. Dzień dobry Państwu. Ten tydzień w zasadzie to można powiedzieć, właściwie od 2 tygodni mamy nieustanne trzęsienie ziemi, ale ten tydzień zaczął się od wydarzenia szokującego, spotkania w Waszyngtonie prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. To nie było chyba w historii dyplomacji takiej awantury, jaka odbyła się w Białym Domu w owalnym gabinecie, a to było tydzień temu. Od tego czasu już tak dużo się wydarzyło, że w zasadzie można powiedzieć, że to wydarzenie wydaje nam się, że już jest sprzed wielu, wielu dni, ale to było dosłownie tydzień temu. Tu jest fragment artykułu, którego tytuł jest, czy to była zasadzka? I od tego pytania chciałbym zacząć. Andrew, czy twoim zdaniem to była zasadzka na Zełenskiego? To spotkanie tak miało się potoczyć według organizatorów, znaczy tak organizatorzy przygotowali, czy wręcz przeciwnie, jak mówią inni, to Zełenski nie wytrzymał, nie zrozumiał sensu tego spotkania, nie umiał tak zagrać, jak grali wcześniej Macron i Starmer, którzy tam byli, i po prostu przegrał to spotkanie. Jaka jest twoja interpretacja tego, co się wydarzyło w zeszły piątek w Białym Domu? Zacznijmy od tego, że bardzo trudno jest naprawdę siedzieć i osądzać człowieka, którego naród krwawi od 3 lat. W bardzo nierównej walce, w walce, w której został zaatakowany przez państwo, które jest państwem imperialnym i które wykrwawia się po prostu w tej chwili tak, jak się wykrwawia. Więc pozwól, że taki kawiat to włożę, patrząc na to wszystko. Z drugiej strony, no tak jak napisałeś, ja nie wiem, czy bym zgodził z Tom Nicholsem, którego zresztą autorem tego artykułu, pracowaliśmy z nim razem jako wykładowcy w Naval War College. Ja myślę, że to było jakieś takie przedziwne zejście się z jednej strony Zełenski nie odczytujący tego, jak bardzo zmieniła się struktura interakcji między Waszyngtonem a innymi państwami, w tym przede wszystkim z Ukrainą, ale również z Europą, możemy o tym powiedzieć również później. To jest pierwsza rzecz. Druga strona, to ja uważam, że ze strony prezydenta i J.D. Vance jest przekonanie, że tę sprawę można rozwiązać bardzo szybko, w związku z tym, że maksimum nacisku na Zełenskiego doprowadzi do jakiegoś dealu. Ja
To, co mnie niepokoi bardzo w tym wszystkim, że ja nie widzę pewnej równowagi, żeby był również nacisk na stronę rosyjską. My nie wiemy, co się dzieje w tych rozmowach, prawda, zakulisowych, ale wypowiedzi, które słyszymy na zewnątrz, wyglądają mniej więcej tak, że nacisk jednak jest proporcjonalnie o wiele większy na stronę ukraińską, przy założeniu, że ten nacisk istnieje, jeśli chodzi o Rosjan. Ja w tej chwili, oglądając rosyjskie media, nie widzę żadnych indykatorów, że Rosjanie proponują jakiekolwiek koncesje, więc to jest taki trochę mecz do jednej bramki. Jeśli chodzi o protokół dyplomatyczny, Igor, to co się stało, no to jest dla mnie rzeczą niespotykaną. Tego rodzaju spotkania to jest kilka minut, prawda, przywódcy sobie siedzą, inni są tak naprawdę takimi trochę paprotkami, którzy tam mają do tego doprowadzić do kontekstu, wymienia się uprzejmości, po czym idzie się na rozmowy. Dlaczego nie sądzę, żeby... Znaczy nie wiem, co było z tyłu, oczywiście nikt tego tak naprawdę nie wie poza najbliższymi ludźmi wokół prezydenta Trumpa, ale on na początku mówił o tym, że będziemy robić lunch, podpiszemy deal. Wiesz, jeżeli spojrzysz na całe 40 parę minut tej rozmowy, nawet w momencie, kiedy Zełenski wyciąga zdjęcia ogromnie poranionych ukraińskich żołnierzy, którzy zostali wypuszczeni z niewoli czy wymienieni. I to jest przyjmowane w sposób taki pozytywny. Trump mówi tough, prawda, że bardzo, bardzo trudno nawet na to patrzeć, że to jest tak niezwykle trudne. Ja uważam, że również to, że my stworzyliśmy w tej chwili taki dziwny system, że w czasie tych wizyt oficjalnych media są wprowadzane w sposób taki, jak przedtem tego nie było. Tak jak powiedziałem, to było kilka minut przedtem, wiesz, takich uprzejmości, ściskamy sobie ręce, flesze błyskają, prawda, kamery idą, dziękuję bardzo, wychodzi szefowa protokołu, więc jesteśmy w takim, naprawdę nie znanym terytorium, jeśli o to chodzi. Natomiast, więc mimo tego, że uważam, że wiesz, Zełenski powinien był nie dać się, że tak powiem, poderwać nerwowo, a z drugiej strony ciężko mi mówić do człowieka, który jest przywódcą tak wykrwawionego narodu, który tutaj przyjeżdża, wiedząc, w jakiej sytuacji się znajduje. Najgorsze są efekty tego wszystkiego, Igor. Zanim porozmawiamy o efektach, jeszcze chciałem cię zapytać o tych ludzi, którzy są wokół Donalda Trumpa. Ja tutaj dzisiaj nawet rozmawiałem z jednym z takich czołowych amerykańskich analityków, ponieważ to była rozmowa prywatna, no to nie będę jakby wymieniał jego nazwiska, ale bardzo znana postać i zresztą republikanin, którego zapytałem, słuchaj, jak to jest, czy wokół Trumpa są ludzie, którzy rozumieją Rosję, tak? Którzy mają wiedzę na ten temat, którzy próbują jakoś ważyć te racje. No on wymieniał po kolei nazwiska osób, które doradzają i twierdził, że jednym z czołowych doradców jest Tucker Carlson, postać niezwykle kontrowersyjna, człowiek, który robi rozmowy z Putinem, który pokazuje, jaka wspaniała jest Moskwa i jak w ogóle wszystko tam jest fantastycznie. Nie wiadomo, czego my się czepiamy. Oczywiście ważnym doradcą jest Elon Musk, który z całym szacunkiem dla jego zdolności biznesowych, niezwykłych, zna się na geopolityce tak, jak ja się znam na nowych technologiach, czyli mam pojęcie, tak, ale nie jestem żadnym ekspertem. Szefowa CIA, której wypowiedzi na temat Ukrainy są takie, jakby były po prostu napisane w Moskwie. Publiczne wypowiedzi. To jest osoba, która jest szefową organizacji, która zbiera informacje, która, rozumiem, jakby zasila Donalda Trumpa w wiedzę na temat tego, co dzieje się na świecie. No i wreszcie jest J.D. Vance, który w tej rozmowie odegrał rolę niezbyt dobrą. I też cię chciałem zapytać o to otoczenie i o rolę, jaką twoim zdaniem odgrywa J.D. Vance. To znaczy, wiesz, tak jak powiedziałem, to, że doszło do wymiany zdań między Zełenskim a J.D., to też było trochę złamanie protokołu, dlatego że w czasie tych spotkań, prawda, to rozmawiają pryncypałowie. Tam doszło do pewnej wymiany. Zełenski był bardzo emocjonalny. Poza tym jeden z moich przyjaciół napisał mi z Londynu po tym wszystkim, wiesz, problem jest taki, że on jest pod ogromną presją, dlatego że Ukraina w tej chwili jest w sytuacji coraz gorszej, jeśli chodzi o prospekty na utrzymanie się a zwłaszcza teraz po zamknięciu dostępu do wsparcia amerykańskiego, no to sytuacja będzie coraz bardziej trudna.
prawie że tragiczna, jeżeli tak będzie przez następne kilka miesięcy, więc będzie tego coraz mniej wsparcia. I on powiedział, że wiesz, no przy tym on mówi w trzecim swoim języku. Jego angielski jest bardzo taki, no nie chcę powiedzieć źle, ale taki trochę chropawy, taki, wiesz, to nie jest język, którym ty możesz się poruszać w sensie niuansów politycznych. Więc może też błędem było to, że zamiast mówić po ukraińsku, on się wiesz, wdał w taką bezpośrednią konwersację. Pamiętaj, że Zełenski w poprzednich latach wygrywał zawsze moralny argument, przyjeżdżając do tych państw. Mówię w tej Europie Zachodniej i do Stanów Zjednoczonych. I w tej chwili chyba nie odczytał szybko, że ten moralny argument z tą administracją nie odgrywa roli, że tu jest zupełnie inna rozmowa w tej chwili. Co do ludzi wokół prezydenta, wiesz, słuchaj, ten początkowy artykuł, który pokazałeś, Tom Nichols, napisał książkę The Death of Expertise, śmierć ekspertyzy. Tom jest bardzo liberalny, my się czasami nie zgadzamy, jeśli chodzi o niektóre sprawy, ale bardzo się przyjaźnimy, bardzo go lubię. Jego argumentem jest to, że to, co się dzieje w ostatnim czasie, no to jest, że ponieważ doszło do tylu problemów, i to jest teraz moja interpretacja, Tom jest raczej mniej taki forgiving, jak to się mówi, nie wybacza tak bardzo, wiesz, temu, co leży u źródeł ruchu populistycznego w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Natomiast ja uważam, że tutaj problem jest nieco niższy, to znaczy, że ci wszyscy eksperci, którzy nam dali globalną wojnę z terroryzmem, którzy dali nam nation building, prawda, budowanie demokracji i to wszystko, nie tylko, że nie osiągnęli swoich celów, ale doprowadzili do bardzo poważnego rozkładu balansów sił w różnych regionach. Tutaj mówię przede wszystkim o Bliskim Wschodzie. Nie osiągnęli celów strategicznych, a nadal twierdzą, że są ekspertami. W związku z tym ja myślę, że to, co się dzieje w tej chwili, ekspertyza, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosję, czy wszystkie sprawy związane z Europą Wschodnią, nie odgrywa tak wielkiej roli w tych rozmowach. I ludzie, którzy są wokół prezydenta Trumpa, to są ludzie, którzy są blisko niego głównie z powodów osobistej lojalności, osobistego zaufania. W związku z tym te głosy, że tak powiem, nie docierają. No zobacz, gdzie jest generał Kellogg w tej chwili. Mimo że teraz znów powiedział kilka takich zupełnie w mojej ocenie niepotrzebnych słów na temat tego, że Ukraińców trzeba było tam obudzić. On użył takiego, no naprawdę... No i powiedział, że oni sami tego chcieli. No więc wiesz, Igor, tego się nie da bronić, bo to jest w tej chwili dla mnie jakiś oderwanie się od rzeczywistości, jakie są podstawowe realia tej wojny. Agresorem jest Rosja. Ukraina jest ofiarą tej wojny. Putin nie zrobił to po raz pierwszy, tylko robi to od lat, właściwie odkąd został prezydentem. On odbudowuje rosyjskie imperium. I dla mnie, wiesz, no nie zaczynanie negocjacji odnośnie zakończenia wojny od tych podstawowych spraw jest po prostu drogą donikąd. Natomiast również przy całym mówieniu o tych, jakie mamy mieć deals, no ale co ten deal ma osiągnąć, Igor? To znaczy, jaki jest end state, jeśli chodzi o Ukrainę i rozłożenie sił w Europie Środkowej? Dlatego ja mam taką, też rozmawiając z tobą, słuchając tego, co ty mówisz i tu od 2 dni w Miami, rozmawiając i z ekspertami, i z ludźmi z biznesu amerykańskiego, z dużymi amerykańskimi biznesmenami. Miałem taką okazję przy okazji tego kongresu 60 milionów, ale też takimi Amerykanami niezwiązanymi z Polską. Po pierwsze, prawie wszyscy pytali, ja ich pytałem, ale oni nie pytali, nas pytali, czy my rozumiemy politykę Trumpa, bo oni jej nie rozumieją. I to nie byli ludzie, którzy byli, miałem wrażenie, czy wrogo nastawieni do niego, dlatego że są demokratami, tak? No pewnie byli różni, ale jakby również ci, którzy są republikanami, tak mi się wydaje, że oni nie rozumieją tej polityki. I usłyszałem też taką interpretację najbardziej bolesną i dramatyczną, że no wiesz, on nie ma ludzi wokół siebie, którzy to rozumieją, ale nawet jak rozumieją, jak szefowa CIA, przecież ona ma wiedzę, ale ona mu dostarcza tej wiedzy, którą on chce usłyszeć. Że on ma wokół siebie grono klakierów, czy ludzi, którzy mówią mu to, co chce usłyszeć, po to, żeby się utrzymać blisko niego. To jest bardzo krytyczny głos, ale to podkreślam, to nie były głosy, być może, ja nie wiem, czy tak jest,
To jest, przytaczam interpretacje, które tu usłyszałem, ale to są głosy od ludzi, którzy generalnie są republikanami. Nie? I nawet od jednego zwolennika Trumpa słyszałem też, że no tak naprawdę zgadzam się z tymi wszystkimi krytycznymi głosami. Nie? Zresztą tam nie ma realnej analizy i ekspertyzy mu dostarczanej, bo wszyscy mówią mu to, co on chce usłyszeć. Igor, to znaczy to, że użyję takiego trochę w cudzysłowie wyrażenia, to, że dworzanie chcą mówić szefowi to, co szef chce słyszeć, to nie jest ani nic nowego. To było tak samo przy Bidenie administracji, poprzedniej administracji, jeszcze to był Obama, czy to był Clinton, czy teraz jest Trump. To nie jest jakieś wielkie odkrycie góry. Ja również nie sądzę, żeby polityka Donalda Trumpa była tak skomplikowana, jak się tym ludziom wydaje. Dlatego, że oni biorą manifestację chaosu, które wytwarzają ciągłe executive orders, prawda, te ciągłe zmiany, to co tam wyrabia Elon Musk z tymi swoimi chłopcami i dziewczętami, którzy biegają, prawda, jako Department of Efficiency. To nie jest, wiesz, to jest to ciągłe potrząsanie drzewem, że tak powiem, ludzi, którzy wrośli w swoje tradycyjne sprawy, a zwłaszcza ludzie z biurokracji amerykańskiej, tych wszystkich, którzy są w tym government service, GS system, prawda, którym nagle się mówi pakuj pudełka, wychodź albo napisz e-mail, czy jakie wielkie 5 rzeczy zrobiłeś dzisiaj i tak dalej. Więc to jest po prostu przełamanie wszelkich reguł, do których oni się przyzwyczaili. I mnie to również bardzo niepokoi, muszę ci powiedzieć, dlatego że system biurokracji amerykańskiej jest przerośnięty. Tam trzeba przyciąć, ale nie wiem, czy trzeba wyrwać z korzeniami, dlatego że niektóre rzeczy, o których nawet jeśli spojrzymy na USAID, prawda, no rzeczywiście idiotyczne programy, wywalanie pieniędzy podatnika na projekty, które były ideologicznie napędzane, ale z drugiej strony, wiesz, no czysta woda w jakimś afrykańskim państwie, czy szczepienia, czy to są bardzo takie nobliwe rzeczy, które Stany Zjednoczone zawsze były dumne z tego, wiesz, więc to jest to poczucie takiego pędu w tej chwili, jeśli chodzi o to, jak szybko się dzieją. Natomiast wracając do samej polityki. Słuchaj, ja uważam, że Donald Trump jest przede wszystkim skoncentrowany na sprawach wewnętrznych. I to jest inaczej trochę niż z poprzednimi prezydentami. Pamiętaj, że nie jest on jest w pewnym sensie nieograniczony tym, co jest ograniczony każdy inny prezydent, który ma swój pierwszy termin, dlatego że to jest jego drugi termin. Prawda? Zawsze jest takie powiedzenie, no czego chce prezydent pierwszoterminowy, chce drugiego terminu, czego chce kongresmen, drugie. On tego nie ma, więc w związku z tym on jest w pewien sposób odwiązany, wyzwolony z tego, z wszystkimi tego konsekwencjami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że on chce skonsolidować ruch, który on zbudował, dlatego że de facto MAGA przejęła przywództwo w Partii Republikańskiej. Partia Republikańska nie jest w 100% MAGA. MAGA to jest chyba jakieś 40-50%. Tylko że ci dawni, to co pozostało z reaganowskich republikanów, to co pozostało z wiesz, z tych różnych fakcji, to się tak porozsypywało, że ruch właśnie, i tu również siła osobowości Donalda Trumpa i ludzi wokół niego, i to w jaki sposób on doszedł do władzy, bo wiesz, jego narracja w tej chwili jest, ja przeszedłem przez piekło. On ciągle mówi o tym, że strzelano do niego, kiedy był w Pensylwanii. Wiesz, to są rzeczy, które naprawdę formułują jego narrację i taką historię, że ja przeszedłem przez ogień i piekło, żeby dojść do tego, i w tym jest pewnego rodzaju sama wartość sama w sobie. Więc on w mojej ocenie chce skonsolidować te ideologiczne zmiany, które mają miejsce w tej chwili. W związku z tym Ukraina jest sprawą drugorzędną. Ja uważam, że on chce wymusić ten deal po to, żeby tę sprawę po prostu zamknąć, bo w jego ocenie to jest propozycja stracona. Ona w jego ocenie dużo kosztuje, będzie nadal drenować resursy amerykańskie, będzie nadal odwracać go od innych rzeczy. I tu również ludzie, którzy wokół niego są, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to są ludzie, którzy mówią China first, czyli przede wszystkim Chiny. Zresztą Bridge Colby miał przesłuchania chyba wczoraj czy przedwczoraj, nie pamiętam już dokładnie. No i on jest proponentem tego w Departamencie Obrony na przykład, więc ta polityka nie jest taka skomplikowana. On w mojej ocenie chce skonsolidować ten program naprawdę rewolucyjnych zmian, w tym w jaki sposób Stany Zjednoczone, a do tego potrzebuje Partię Republikańską, funkcjonuje. Zauważ, dlaczego tak mówię. Wydaje się to niemal małostkowe, że kiedykolwiek Trump wygłasza przemówienie,
no to nadal, prawda, ma negatywne rzeczy do powiedzenia o Joe Bidenie. Nadal mam, wiesz, no to jest, i niektórzy ludzie mówią, no przecież no, Joe Biden nie jest już prezydentem. Dlaczego, prawda? Po co to mówić? Ale ma bardzo dobre rzeczy do powiedzenia na temat Donalda Trumpa. Kto? Donald Trump? Donald Trump! Tak. Jak powiedziano, jego wystąpienie przed kongresem to było me speech. Porównuje się do George Washington. Przecież to chyba jest jasne, że prezydent Trump ma bardzo duże ego i ma poczucie tego, że on jest w jakiś sposób człowiekiem opatrznościowym w tej chwili. I muszę ci powiedzieć, że reakcja w tej chwili, to się zacznie zmieniać, w zależności od tego, jak będą się rozwijać sprawy wewnętrzne, nie tyle zewnętrzne, ile wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych. Prezydenci w Stanach stają albo upadają w związku z tym, czy ludziom się żyje lepiej, czy nie, czy inflacja jest wysoka, czy nie, czy jest możliwość uzyskania pracy, czy nie, wiesz, czy jest poczucie bezpieczeństwa. Wewnętrzne sprawy zawsze są dominujące, chyba że Stany Zjednoczone zostały zaatakowane, wtedy się to wszystko zmienia. Więc jeśli mogę, proszę. To dodam jedną rzecz, którą też wczoraj usłyszałem od jednej z osób, która była bardzo blisko, czy dosyć blisko poprzedniej administracji Trumpa, który nie był jakoś specjalnie entuzjastyczny wobec tego, co teraz się dzieje, ale próbował to tłumaczyć i zrozumieć i jakby mówił podobne rzeczy, mówił, wiecie co, wy tego nie rozumiecie, a tak naprawdę to wszystko jest o pieniądzach, tak? Tu mamy ogromny deficyt i po prostu on musi pokazać, musi oszczędzać pieniądze tam, gdzie jego zdaniem one są wydawane niepotrzebnie i ta sprawa ukraińska jest w dużej mierze tym problemem napędzana. No tak, ale on też przesadza, jeśli chodzi o liczbę, znaczy ciągle mówi 350 miliardów. Tak. To nie jest 350 milionów, wiesz, ale ja zawsze mówię ludziom, i tutaj nie chcę tego usprawiedliwiać, żeby nie koncentrować się na noise, na hałasie, tylko na message. Wiesz, bo Donald Trump ma historię tego i zawsze mówi w taki sposób, że przejaskrawia, przekoloryzuje, wszystko jest albo wspaniałe, albo koszmarne, tego środkowego, wiesz, cieniowania nie ma. To jest natura tego człowieka i jako polityka i sądzę jako osobowości. Ja nigdy go nie spotkałem osobiście, ale myślę, że on funkcjonuje w podobny sposób, rozmawiając z ludźmi prywatnie. No, my wszyscy mamy swoje własne osobowości, prawda? Nie chcę powtarzać klisz. Natomiast to, co jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, to jest, czy administracja, zwłaszcza czy sam prezydent, mają jakąś wizję, jak ma się to wszystko ustatkować po tym, kiedy trzęsienie drzewem się zakończy. Przepraszam, że tak powiem. To znaczy, jaki jest end state, do którego my zmierzamy. Natomiast to, co mówiłeś o sprawach finansowych, no Stany Zjednoczone mają prawie 37 trylionów długu w tej chwili. My jesteśmy w sytuacji, kiedy wydajemy więcej na procenty, odsetki od długu, niż wydajemy na budżet obronny. Wiesz, no to jest rzecz nie do utrzymania. I są różnego rodzaju studia, projekcje, wiesz, Ferguson Law i tak dalej. Co się stanie z państwem, które znajdzie się w sytuacji, kiedy jego budżet wojskowy jest mniejszy od tego opłaty długu i po iluś tam latach, 10-20 lat, dochodzi do rozsypania się państwa. Więc ja tutaj bardzo jestem, uważam, że to jest konieczne i tutaj wspierałbym każdego prezydenta, który chce poprawić sytuację fiskalną Stanów Zjednoczonych, bo to jest konieczne. Natomiast to, co również się musi stać, ostatnia uwaga, ja o tym w ogóle nie słyszę. Mówimy o pozycji, wiesz, prowadzenia polityki z punktu widzenia siły, ale ja chciałbym usłyszeć poważną rozmowę na temat podwojenia wielkości budżetu obronnego. Wiesz? To jest podstawowa sprawa. No bo nie ma free lunch. Tak samo jak Europejczycy muszą to zrobić Stany Zjednoczone, w mojej ocenie. Proponowałeś, żebyśmy porozmawiali o konsekwencjach tego piątkowego spotkania, bo teraz rozmawialiśmy trochę o przyczynach, tak, dlaczego do tego doszło. No pierwsza konsekwencja, no to jest decyzja o tym, żeby wstrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy. Czy to była druga, bo pierwsza była decyzja o tym, żeby wstrzymać dostarczanie danych wywiadowczych. No to jest bardzo duży konkret, rzecz dosyć mocno przerażająca i przyznam, że to, co słyszę, głosy, sobie dzisiaj przejrzałem rozmaite głosy z Ukrainy na ten temat. Po pierwsze, wczoraj, w czwartek została opublikowana w Układzie Otwartym rozmowa, którą miałem bardzo ciekawa, zresztą polecam i tobie i państwu, z biskupem
kijowskim, który jest polskiego pochodzenia, więc rozmawiamy po polsku, z którym rozmawiamy o społeczeństwie, o tym, jak ona to wszystko odbiera. I między innymi zaczynamy rozmawiać o tym, co teraz się dzieje i pytałem, co mówią wierni, co mówią przyjaciele, czy ludzie, z którymi ksiądz rozmawia, nie? I on powiedział, mówią o tym, że Ameryka zdradziła. I to nie jest analiza, to jest odczucie ludzi tam. Ale no, to może być dobrze, prości ludzie. To jest, przeczytałem gdzieś fragment wywiadu z generałem Załużnym, który powiedział, czy miał powiedzieć, że Stany Zjednoczone dołączają do osi zła, że mogą porzucić NATO. Tak, dyplomata, chyba były ukraiński, Aleks Szczerba, napisał taki bardzo mocny tweet o tym, że w czasie II wojny byli ludzie, którzy pomagali Żydom tak długo, jak ci Żydzi im płacili. Jak przestawali płacić, to przestawali im pomagać. Na co Jarosław Trofimow, korespondent Financial Times, przytoczył artykuł o tym, jak to Armia Krajowa mówi, że w Polsce była na to nazwa szmalcownicy, że to Armia Krajowa jakby wydawała, polskie władze wydawały wyroki na takich ludzi. To są wszystko bardzo mocne i bardzo emocjonalne sformułowania, no ale one są, tak? I są od ludzi nieprzypadkowe. Jak po prostu krótko przeglądając, znalazłem ich bardzo wiele w podobnym, bardzo, bardzo mocnym tonie. No to nie jest tak, że to nie wpływa na politykę, tak? Że to nie wpływa, że ludzie, którzy są, nie wiem, obywatele państw należących do NATO, że czują się, że tak, NATO to jest poważny sojusz, który na pewno jakby ma jasne zasady, tak? No widzimy, że nie ma jasnych zasad. Że, no oczywiście Ukraina nie była członkiem NATO, tak? Nie jest członkiem NATO, no ale jest tak, jak jest. Nie? Ukraina, Igor, jest najlepszym członkiem NATO, który nie jest w NATO w mojej ocenie. Jeżeli chodzi, ja zresztą pisałem o tym i mówiłem o tym, wzięła na siebie uderzenie rosyjskie w sposób tak zdeterminowany, że nie wiem, biorąc pod uwagę, jak rozbrojone są inne państwa w Europie, nie tylko w sensie wojskowym, ale w sensie mobilizacji psychologicznej, że to, co Ukraińcy robią, dla mnie to jest państwo, jak zresztą wiesz, piszę o tym od początku, które powinno było być wprowadzone do sojuszu jako jedyny, najprostszy system zapewnienia bezpieczeństwa, odstraszania i przyszłości Ukraińców. Więc co do tego mam nadzieję, że nie ma żadnych tutaj pytań, jak ja na to wszystko patrzę. I to dla mnie jest duży ból, kiedy widzę emocjonalne reakcje ludzi. Dlatego, że tak jak ci powiedziałem, ja pracowałem z ukraińskimi wojskowymi przez 7 lat i znam ich dosyć dobrze i szereg ludzi, których znałem, nie żyje w tej chwili, albo jest porozrywane i będzie kalekami na całą przyszłość. Więc to, o czym zapominają ci wszyscy mędrkowie, którzy tam ciągle robią jakieś geopolityczne rozbudowywania, że to się stanie, tamto się stanie, sfera wpływów, wiesz, ja żyję w tym świecie, ja piszę o tych realiach polityki wielkich mocarstw i jak wyglądają relacje w różnych regionach, ale nie zapominajmy nigdy o jednej rzeczy. Jest pewnego rodzaju moralny i psychologiczny wymiar w każdej wojnie. I trudno mi sobie wyobrazić, ty jesteś na Ukrainie o wiele częściej, prawda, tam jeździsz, odwiedzasz, rozmawiasz z ludźmi. Jaki to ma wpływ na morale tego faceta czy tej kobiety siedzących w tym okopach, czy wiesz, ładujących tą chałbicę czy jadących samochodem. Więc tego ani nie zamierzam bronić, ani tego się nie da bronić, bo to jest, wiesz, to jest uderzenie. To już nawet nie chodzi o to, czy dostarcza się sztuki amunicji. Jeżeli się rozłączy ISR, jeżeli rozłączy się targeting and command and control, to Ukraińcy staną się ślepi po prostu. No. Więc to jest bardzo poważna sprawa. Nie wiem, dlaczego prezydent podjął taką decyzję, czy chciał po prostu docisnąć mocniej. Ale zobacz, co się stało. To znaczy Zełenski po tym wszystkim napisał list, o którym Donald Trump mówił w czasie State of the Union, prawda? Chyba, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale chyba go nie napisał. Otóż Trump mówił o tym, że dostał list, po czym ja czytam 2 oświadczenia wydane przez chyba nawet rzecznika ludzi w każdym razie z otoczenia prezydenta Zełenskiego, że nie było żadnego listu, że to, co on zacytował,
to był jego tweet. To był tweet Zełenskiego, więc jakby w tym sensie to jest prawda. Zełenski to napisał, ale on nawet wymyślił sobie, że napisał list, którego nie było. Dobrze, Igor, tweet, list, czy to wszystko. Bottom line jest taki, że uważam, że w jakiejkolwiek formie Zełenski to zrobił. On robi to, co przywództwa państwa krwawiącego w tej chwili powinien robić. To jest jego obowiązek jako lider. Zrobić wszystko, co tylko możliwe, bez względu na jego własne samopoczucie i jak on na to patrzy, jak jest urażony, czy obrażony, czy zły, czy to wszystko, żeby ratować swój naród i swoich ludzi. On potrzebuje wsparcia amerykańskiego, potrzebuje pieniędzy, ale przede wszystkim potrzebuje broni i środków naprowadzania i to, o czym mówiłem. Więc najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja jestem przekonany, że Ukraina jest właściwie w tej chwili drugorzędnym elementem w tej wielkiej rozgrywce, którą widzisz. Bo to jest tak naprawdę gra na temat przyszłości Rosji w Europie i w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. I już Putin, zresztą pisałem o tym, Putin osiągnął wielki sukces po spotkaniu w Riyad, bo został wyjęty z izolacji międzynarodowej. Nie tam został wyjęty przez, nie wiem, Niemcy, czy Francję, czy Anglię, czy Chińczyków, czy to. Został wyjęty przez Stany Zjednoczone. Bez obecności Europejczyków i bez obecności Ukraińców przy stole. Więc to był wielki sukces Putina. A generał Kellogg, który wydawał się tym, który najlepiej rozumie Ukrainę, miał wystąpienie w Council on Foreign Relations, w którym powiedział, że teraz następuje reset relacji, że konieczny jest reset relacji z Rosją. I tak jak wspomniałeś wcześniej, przecież Trump nie naciska agresora, nie wysyła, tak jak się spodziewaliśmy, nie wiem, na początku wyśle więcej sprzętu na Ukrainę, żeby Ukraińcy mogli docisnąć Putina, agresora, tylko naciska ofiarę, a w zasadzie nic nie robi z Rosją. No i generał Kellogg jakby, rozumiem, że sprzedał jaka jest jego strategia. Strategia jest taka, żeby dokonać resetu relacji z Rosją, żeby znowu zbudować na nową relację z Rosją, bo to jest potrzebne do tego, żeby na nowo ułożyć jakiś porządek na świecie. No to jest kolejna próba, przecież tych resetów, pierwszy reset z Moskwą, nie mówię pierwszy, tak, a taki słynny reset z Moskwą próbował zrobić Barack Obama, tak, tych prób żadna się nie powiodła, tam nie ma szans na to, żeby ułożyć te relacje na nowo. Ale czy ty widzisz w tym jaki ma być ten endgame tego? Znaczy, 2 punkty tutaj, jeśli mogę. Po pierwsze, zgadzam się z tobą, że opowiadanie o resecie z Rosją opartych znów na tak naprawdę wierzę w to, że osobowości odegrają w tym kluczową rolę. To znaczy Donald Trump powtarza, to ja załatwię tę sprawę, to ja zamknę. No a kiedy krytycy mówią, ale innym się nie udało, ale to jestem ja i ja to zrobię. Więc tam wiarę w to, że jest jakieś rozwiązanie pozasystemowe oparte na osobowościach. A Rosja jest problemem systemowym i strukturalnym. Tak jak problemem strukturalnym były nazistowskie Niemcy, a właściwie nie tylko już nazistowskie Niemcy, naprawdę imperialne Niemcy, jeżeli chodziło o stabilność systemową w Europie, tak jak stały się nim Związek Sowiecki i później stała się nią Rosyjska Federacja, więc wracając do naszego początkowej rozmowy o braku ekspertyzy, to w jakiś sposób nie faktoruje się w rozmowy teraz, tak jak jestem w Waszyngtonie, jaka jest natura rosyjskiej siły jako państwa, jaka jest natura tego sposobu zarządzania, co napędza to wszystko. A zamiast tego, nadal są takie rozmowy, które wpadają w te kategorie osobowościowe, No dla Maggie Thatcher Gorbaczow to był dobry car, prawda? I like Mr. Gorbachev, takie różne dyrdymały opowiadała. I nadal wśród elit amerykańskich istnieje to przekonanie w mojej ocenie, że jeżeli ma się dobrego partnera do dyskusji, czy to będzie Jelcyn, czy Gorbachev, to się to da rozwiązać. No a w tej chwili ja sądzę, że Donald Trump patrzy na Putina jako takiego silnego człowieka, z którym on się dogada, dlatego że w przeciwieństwie do Bidena, którego Donald Trump krytykuje, Putin nie szanował Bidena, bo go uważał za słabego człowieka. No to jest interpretacja, którą słyszysz w tych rozmowach. Więc
W mojej ocenie jest to takie naprawdę niezrozumienie fundamentalnych problemów roli Rosji w polityce europejskiej i w Eurazji w tej chwili, bo Rosja się ustawiła w sojuszu z Chinami i pisałem o tym też, te marzenia, że jakoś zrobimy tego Nixona czy Kissingera na odwrót, prawda, odkleimy tych Rosjan od tych Chińczyków. W mojej ocenie to ma bardzo nikłe szanse, dlatego że Rosjanie czerpią bardzo duże korzyści z nadal pozostania w bliskim alignment z Chińczykami. W tej chwili zaofiarowano, mówię tutaj o stronie amerykańskiej, Rosjanom tak naprawdę stworzenie jakichś relacji. Ty mówisz o resecie. Wiesz, nie wiem, dlaczego Keith Kellogg opowiada o resecie, bo to nie jest naprawdę reset, to jest rewolucja. To jest odwrócenie, wiesz, podstawowych relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją po tym okresie ostatnich 20 lat, kiedy Rosja, mimo tego, że myśmy nie reagowali tak silnie, jak powinniśmy byli reagować, właśnie wczoraj o tym napisałem, ale jednak rozumieliśmy jeszcze tę dynamikę strategiczną i co to znaczyło dla przyszłości bezpieczeństwa. My w tej chwili mamy zupełną woltę, wiesz? I teraz ja nie wiem, czy ta wolta się utrzyma, czy ta wolta nie zostanie szybko zrewidowana. I żeby być fair dla administracji Trumpa i dla prezydenta, ani ja, ani ty nie wiemy, jakiego rodzaju rozmowy się toczą w tej chwili z Chińczykami. Ja tutaj słyszę różne pomruki na ten temat, ale nie będę się wypowiadał na ten temat, bo wiesz, to jest w dużym stopniu zgadywanie. Ale są indykacje, że te rozmowy są prowadzone. My tylko nie wiemy, wiesz, jak jest quid pro quo, czy w ogóle jest quid pro quo, czy są jakieś konkrety. Ja ci powiem, o co się wszystko rozsypie. Oglądałem niedawno Richarda Haas, który był poprzednim prezydentem Council on Foreign Relations. On zrobił wywiad jakiś chyba 3 czy 4 dni przed tą eksplozją w Oval Office w Białym Domu między Zeleńskim a Trumpem. I on uważał, bo on był w miarę optymistyczny, znaczy pesymistyczny co do sytuacji wojskowej na froncie, ale optymistyczny co do tego, że jakieś gwarancje dealu będą dane. I ja uważam, że kluczem będzie to, czy rzeczywiście jakiekolwiek gwarancje będą na stole. Dlatego, że bez gwarancji to wszystko po prostu będzie tylko chwilową pauzą w mojej ocenie, dopóki Rosjanie się na nowo nie uzbroją. Poczekają na to, że się zrobi sztorm na Indo-Pacyfiku, albo jeszcze bardziej podkręcą to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to, co się może dziać na Półwyspie Koreańskim. No i wtedy zaszantażują Europejczyków. Albo gorzej, prawda? Ja widzę, wiesz, mówi się o tym, że Europa się obudziła, wiesz, Merz mówiący o tym, że musimy być niezależni. Ja ci powiem, ile razy, jak byłem w Monachium właśnie na tej konferencji, różnego rodzaju przyjaciele z policy community z Europy mówili mi, że jesteśmy sami i tak dalej, i musimy coś nowego zrobić. Pytanie jest co, a przede wszystkim jak szybko. No właśnie, chciałem, żebyśmy porozmawiali teraz o Europie, o tym, jak Europa reaguje. Bo rzeczywiście na razie na poziomie takim werbalnym, zapowiedzi działań, sporo się dzieje. No jest ta informacja, że ma być specjalny fundusz 800 miliardów na wzmocnienie jakby militarne Europy. Czy ty uważasz, że to jest możliwe? Znaczy, że Europa po pierwsze zacznie się bronić, po drugie tak się zepnie, że dostarczy tych realnych zabezpieczeń Ukrainie. Wiem, że patrząc wstecz, to wydaje się, to odpowiedź jest prosta. Nie umieli tego zrobić, tak? Europa się nie budziła przez tyle lat. No ale takiej intensyfikacji spotkań, rozmów, deklaracji, jak do tej pory nie było. Czy fizycznie, twoim zdaniem, to jest możliwe, żeby Europa przyspieszyła, rozpoczęła produkcję, przeznaczyła pieniądze i pozwoliła wyjść Ukrainie z tej wojny w miarę bezpieczną, nawet z utratą części tych terytoriów, co do tego chyba już nie ma żadnej wątpliwości. To znaczy ja chwalę wszelkie inicjatywy, które mają rzeczywiście doprowadzić do wydania pieniędzy na zbrojenia w Europie. Jestem umiarkowanie optymistyczny, ale tylko umiarkowanie. To znaczy, powiem tak, no i nie obraź się, ale najbardziej leniwy tłuścioch się ruszy z łóżka, kiedy się naprawdę przestraszy. Więc ale ja się nie obrażam, bo to nie o mnie. Bo to nie o tobie.
Polska Ani nie o Polsce. ani nie o Polsce. Natomiast mówię tutaj o klasie politycznej, zwłaszcza z największych państw europejskich, która po prostu przyzwyczaiła się do status quo. I druga sprawa to jest taka, że tutaj największą niewiadomą, największym variable będzie to, że w mojej ocenie Europa nie ma na tyle czasu, żeby to wszystko rzeczywiście implementować. Jeszcze kiedy pracowałem właśnie w Niemczech, w moich analizach i z rozmów z ludźmi, zresztą z tego, co ja widziałem, jeśli chodziło o gotowość bojową, od Bundeswehry przez inne wojska w Europie, my mówimy o jakichś 10 latach, kiedy Stany Zjednoczone będą musiały dawać ten most, ten bridge do upewnienia się, że to wszystko będzie trzymać. No masz deklarację, że Francuzi mówią o broni jądrowej, że Brytyjczycy zrobią to i zrobią tamto. Najważniejsze będzie, jak się zachowają Niemcy w tym wszystkim. Wiesz, a poza tym pieniądze można wydać, można je pożyczyć, czy ma się zdolności przerobowe, żeby rzeczywiście wyprodukować to, co trzeba. I ja tutaj jestem również bardzo krytyczny wobec Stanów Zjednoczonych. My też nie mamy zdolności produkcyjnych, dlatego że tak bardzo skurczyliśmy i skonsolidowaliśmy bazę przemysłu zbrojeniowego. Koszty broni amerykańskiej są orbitalne, wiesz. My produkujemy niezwykle wyrafinowane systemy, które możemy wyprodukować tylko w niewielkich ilościach, bo po prostu są prohibitywnie kosztujące. Więc tutaj trzeba zmienić całą filozofię produkowania broni. Natomiast wracając do Europy, wiesz, tu trzeba robić, a nie mówić o instytucjonalnych rozwiązaniach. To nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Przepraszam, że brzmi zirytowany, ale ja o tym gadam w każdym spotkaniu w Europie, jak jestem, od 20 lat, że nie trzeba sobie wymyślać nowego sekretarza obrony, tam, czy komisarza obrony, czy jakiegoś, nie wiem, od spraw zagranicznych, czy od przestrzeni powietrznej, kosmicznej, tego wszystkiego, tylko są jasne wymagania odnośnie zdolności bojowych w sojuszu i tę broń, tę amunicję trzeba po prostu w zwykły, spokojny, prymitywny sposób zrobić. Okej? Natomiast ja mam wrażenie, czasami jak się przyglądam, patrzyłem na to spotkanie, które właśnie było zorganizowane w Londynie, no to takie trochę konklawę ludzi, którzy się schodzą, siadają przy stole, mówią ogromnie ważne i poważne, dobre rzeczy. No my wszyscy jesteśmy tak, chcemy, żeby tak było. I z tego niewiele wynika, Igor. No i nigdy nie wynikało. Ja pamiętam... Ale poczekaj, nie mów jeszcze, że nie wynika, no bo nie wiemy, tak? No to jest... Mam nadzieję, że coś wyniknie. No daj. Do tej pory nie wynikało, ale też sytuacja była inna. Do tej pory nie było tak, jak jest No dzisiaj. więc powiedziałem ci, że nawet największy leń i tłuścioch, jak się przestraszy, to się podniesie z łóżka i coś zacznie robić. Mam nadzieję, że jesteśmy w takiej sytuacji. No. Ja chciałem, żebyśmy na koniec porozmawiali o tym, skąd się ta w ogóle wojna wzięła i chciałem odwołać się do twojego artykułu, ale zanim jeszcze pozwól, ponieważ ciągle się działo dużo, to jeszcze chciałem cię namówić o parę słów refleksji na temat przemówienia przed kongresem Donalda Trumpa. Wystąpił i mówił przez godzinę chyba. Czy twoim zdaniem powiedział coś, co jakby wysyła nam jakiś nowy message, bo o samej Ukrainie, tak, temacie dla nas z polskiego punktu widzenia najważniejszym, wspomniał tylko krótko o tym, że dostał ten list, którego nie dostał, ale no to nie było jakieś... Nie, no to się zabawne jest po prostu. Musimy trochę przyjemności do tego programu. Ja zakładam, że mój prezydent ma powiązanie, prawda, z faktualną informacją. No, ale jakieś male, nie zawsze. To był tweet, ale nie, okej, zgoda. Ale też mówił z rzeczy poważniejszych, mówił o Panamie, tak, o kanale panamskim, no co się dzieje, tu rzeczywiście, no to można powiedzieć, że to nieprawdopodobne, jak szybko doprowadził do tego, że amerykański fundusz ma odkupić ten operację na tym kanale, to byłby rzeczywiście duży sukces i taki konkret, no ale też mówił o Grenlandii. Tak? Poświęcił dużą część swojego przemówienia Grenlandii, co rozumiem jest jakimś sygnałem. Słuchaj, jak w ogóle ty odebrałeś to przemówienie? Czy tam coś padło ważnego, czy twoim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia? Oczywiście tam było wiele takich gestów symbolicznych, prawda? Pokazywał rozmaitych ludzi, którzy pokazywał tego więźnia uwolnionego, który był... To się zawsze dzieje, Igor. W czasie każdego wystąpienia State of the Union
każdy prezydent, demokrata, republikanin ma szereg takich właśnie ludzi, których chce naświetlić, pokazać i pogratulować, więc to nie było dziwne. To było normalne. A w ogóle, dobra, czy coś z tego było, czy tam padło jakieś, czy ty odczytałeś z tego coś nowego z tego wystąpienia? To znaczy to, co jest dla mnie już w tej chwili typowe, że tak naprawdę każde dłuższe wystąpienie Donalda Trumpa i również nawet jego konferencje prasowe, czy jego te rozmowy w owalnym biurze, prawda, kiedy nawet to, co było z Zełenskim, no to mają w sobie takie elementy tych kampanijnych rallies, prawda, on ma pewnego rodzaju taką metodę mówienia, gdzie na teleprompterze leci tekst, po czym on robi extemporaneal, takie wiesz, na bok wychodzi i ma taki sposób mówienia, więc tego było bardzo dużo i to doprowadza do tego, że te wystąpienia się zawsze przeciągają. Tak jak powiedziałeś, to było chyba jedno z dłuższych, jeśli nie najdłuższe od jakiegoś czasu przemówienie w State of the Union. On potwierdził swoją agendę domową, wewnętrzną, więc w związku z tym, wiesz, ja uważam to, co powiedziałem na początku dla ciebie. Jeżeli wszyscy się zastanawiają, prawda, co on chce robić, jego fokus jest głównie na tym, co jest na tej czapce baseballowej, Make America Great Again. To znaczy, co to znaczy? Znaczy zbudowanie struktur wewnątrz państwa i używanie czy polityki ekonomicznej, czy taryf, czy robienia dealów, namawiania, nakłaniania przedsiębiorców do reinwestycji w Stanach Zjednoczonych. Widziałeś szefa dużej kompanii tajwańskiej mówiące, że on będzie otwierał, prawda, tutaj produkcję chips, wiesz, Apple, który ma zainwestować 500 bilionów i tak dalej. Więc to było w tym przemówieniu i tego było tam dużo widać. Było też takiego trochę krytykowania znowu swojego poprzednika. Więc to jest takie kampaniowanie wewnętrzne w mojej ocenie, które jest rzeczywiście jego modułem operowania. On w taki sposób w mojej ocenie się zachowuje. To, co było ciekawe, to jest, co się działo w kongresie. To znaczy, jeżeli widziałeś, jak się kamery cofnęły trochę, tam jednego nawet kongresmena, zdaje się, wyrzucono na samym początku, bo tam, prawda, krzyczał, protestował, więc Sergeant at Arms przyszedł i go wyproszono. Ludzie mieli poprzygotowywane, wiesz, te plakiety z tym false, prawda, tam demokraci to podnosili. Później zaczęły się po tym wszystkim kłótnie, dlaczego ktoś nie wstał, kiedy dziecko, które miało raka, prawda, było tam, prawda, przedstawiane i fetowane i celebrowane, wiesz. No i takie to było bardzo partyzanckie. Dla mnie jest rozczarowaniem tym, że State of the Union jednak jest miejscem, kiedy mówimy o the Union, prawda, State of the Union, czyli w jaki sposób prezydent i administracja, to jest jego pierwszy taki, no nawet wiesz, nie wiem, czy to można mówić State of the Union, bo on dopiero zaczął rządzić, a te reporterzy używają tego zdania. Nie byłem zaskoczony, muszę ci powiedzieć, że pod koniec tego wszystkiego już nawet nie czekałem na odpowiedź ze strony demokratów, na to, co jest też takie typowe, a reakcje były do przewidywania, to znaczy jedno skrzydło, prawda, sali wstawało, klaskało, prawda, krzyczało z zadowolenia, a druga zachowywała się tak, jakby patrzyli na coś koszmarnego. Wobec senatora Warren, pamiętasz, on ją nazwał Pocahontas w pewnym momencie, znów były jakieś takie historie, więc to takie trochę było też partyzanckie okładanie się, że tak powiem. Nie sądzę, Mam wrażenie, że Stany Zjednoczone tutaj podążają za światłym przykładem Rzeczpospolitej i ja takie obrazki znam bardzo dobrze i w zasadzie to, że jedna strona wstaje, klaszcze, wiwatuje, druga siedzi, nie wiadomo, co by się stało, znamy bardzo dobrze, nic zaskakującego. Miałem wrażenie, że oglądam polski parlament. No niestety, nie jestem dumny z tego, że w tym Stany Zjednoczone naśladują Polskę. Znamy to od dawna. Powód do dumy, że się uczymy od polskiego Sejmu. Okej. Porozmawiamy o tych, chciałem, żebyśmy o tym tekście, który ty opublikowałeś, chwilę porozmawiali o prawdziwych powodach tej wojny. Myślę, że to jest bardzo ważne. Co prawda w Polsce jakby świadomość tego wszystkiego jest znacznie większa, ale mam wrażenie, że w Stanach ta świadomość się zmienia. Niestety, pozwólcie na taką uwagę, którą wczoraj wygłosiłem podczas takiego tam spotkania prywatnego w większym gronie, które mieliśmy i rozmawialiśmy o wpływie propagandy. I ja mówię, że ja się nie zdziwię, jak za chwilę część Amerykanów zacznie mówić o tych nie bardzo interesujących się na co dzień polityką, no, że to Ukraina tak naprawdę zaatakowała tą Rosję, że ta Ukraina sprowokowała. Tak się wydaje niemożliwe, tak? Jest kraj wolnych mediów. No ale
Ja znam kraj, z którym niegdyś często bywałem. Dawałem przykład Węgier, które były krajem proamerykańskim czy protransatlantyckim. Powiedzmy, tam były rozmaite pretensje do Stanów uzasadnione też w dużej mierze za przeszłość, ale było na pewno państwem antyrosyjskim, które ucierpiało i tak bardzo mocno w 1956 roku, tak, ze strony Rosji. No i nagle tam się nie zmieniła władza, tam przyszło do władzy ugrupowanie, które było właśnie antyrosyjskie, transatlantyckie i które zmieniło całkowicie politykę. Ale to mnie najbardziej zaszokowało. Zaszokowało mnie to, że większość społeczeństwa węgierskiego zaczęło mówić tym językiem. Okazało się, że propaganda może zmienić sposób myślenia ludzi. W Stanach Zjednoczonych to też ten proces też może iść. Ja nie mówię, że Stany Zjednoczone są dzisiaj takim państwem, w którym jest, prawda, nie ma wolności mediów i tak dalej, ale ludzie słuchają takich głosów, myślą sobie, no tak, w sumie to nie wiadomo jak tam było, pewnie ci Ukraińcy mają w tym na pewno dużą rolę. Ale przejdźmy do tego, o czym ty napisałeś w swoim tekście, bo on oczywiście był dużo głębszy. Znaczy, Igor, to co powiedziałeś na temat, dlaczego zmieniało się postrzeganie, skąd się bierze ta narracja. Rozmawiałem niedawno z przyjacielem, który powiedział mi, że mamy wolność słowa, ale mamy zniewolenie algorytmem. Czyli tak naprawdę ty doskonale wiesz, jeżeli wejdziesz na YouTube, czy na jakiś podcast, czy wejdziesz sobie na jakąkolwiek digitalną platformę, w momencie, kiedy ty klikniesz w jedną rzecz, z ciekawości, zainteresowania, z nudów, algorytm ci natychmiast zacznie podsuwać bańkę pewnych rzeczy. Tak samo, kiedy na X wybierasz, kogo followować, będziesz dostawał nie tylko tych ludzi, których ty followowałeś, ale będziesz dostawał ludzi mówiących, wyrażających poglądy i tak dalej. I będziesz dostawał przede wszystkim Ilona Muska w dużej ilości, który będzie od pewnego czasu wyskakuje niezależnie od tego, czy się go followuje, czy się nie followuje. To jest bardzo dziwny taki fenomen. Ja myślę, że to są prawa natury. Ale wracając... Tak, na pewno za tym ręka człowieka w tym nie ma żadnego udziału. Ale wracając poważnie do tego, co mówisz, rzeczywiście jest w tej chwili. To znaczy jedna część to jest to znużenie tą wojną, druga część to jest narracja o kosztach, trzecia część to są tacy ludzie jak Carlson i inni, ale to są również ludzie o bardzo dużych autorytetach akademickich, wiesz, John Mearsheimer czy Jeffrey Sachs, którego pamiętasz z reformy gospodarki polskiej. To są ludzie, którzy ciągle wypowiadają się w tym sensie, że Stany Zjednoczone sprowokowały tę wojnę, ponieważ myśmy rozszerzyli sojusz i tak dalej. Nie zdradziliśmy obietnice, które Baker podobno dał Gorbaczowowi, że nie będzie wojsk poza granicą niemiecką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i to weszło w obieg, w narrację. Ja zresztą, kiedy opublikowałem ten artykuł i patrzę na komentarze różnych ludzi na X, czy na LinkedIn, czy na innych platformach, to niektórzy mi rzeczywiście wypisują takie dyrdymały na ten temat, że wygląda na to, że Zełenski wsiadł w czołg i chciał jechać do Moskwy. Wiesz, no, to jest tego rodzaju pojmowanie sprawy. Ja napisałem ten artykuł z jednego powodu. Nie po to, żeby się wykłócać o rzeczy oczywiste, bo jest rzeczą oczywistą, że Rosjanie najechali Ukrainę i mordują Ukraińców. W stosunku do tego, ile zniszczeń Ukraińcy mogą wprowadzić po stronie rosyjskiej, to, co Rosjanie już zrobili, jeśli chodzi o infrastrukturę miasta, cywilów, morderstwa, to jest sprawa oczywista dla mnie. Tutaj, żaden gaslighting, jak mówimy, nie ma znaczenia. Ale chodzi mi o coś innego. Ja uważam, i napisałem w tym artykule, że Zachód ponosi odpowiedzialność za co się stało, ale z innych przyczyn. To znaczy, każde zwycięstwo w wojnie ma konsekwencje, prawda? To, że Sowieci przegrali zimną wojnę, doprowadziło do tego, że Stany Zjednoczone i sojusznicy mieli możliwość restrukturyzacji obszaru, który kiedyś był okupowany przez Sowietów, po to, żeby go ustabilizować i zabezpieczyć. A dodatnim plusem bardzo prostym, ja tego nie muszę tłumaczyć widowni w Polsce, było to, że wszystkie te kraje rwały się do tego, żeby zostać członkami Sojuszu Transatlantyckiego i Unii Europejskiej, żeby wreszcie skończyć z tą kolonialną, niewolą i żeby odbudować ekonomię i żyć jak normalni, wolni ludzie. Więc i to, że Zachód to zrobił, ja zresztą uważam, że robiliśmy to w sposób zbyt wolny i z braku jakiejś wielkiego strukturalnego założenia w tym wszystkim. Ale zabrakło jednej rzeczy. Kiedy robisz restrukturyzację, powiedzmy, jakiegoś regionu, chcesz zmienić rozłożenie sił i utrwalić to, co zrobiłeś, to trzeba wsparć siły.
Jeżeli spojrzysz na to, co się stało w Europie Zachodniej, Stany Zjednoczone, gdyby wyjechały z powrotem z Europy po wygraniu II wojny światowej, otworzyłyby ten rozbity cały zachód Europy na wpływy rosyjskie i nawet może na przejęcie. Rosjanie to doskonale rozumieją. Słuchaj, Putin doskonale wie, mimo tego, że tam wykrzykiwał, że prawda, rozpad Związku Sowieckiego to największa tragedia geopolityczna XX wieku, że gdyby Rosja, Sowiety wygrały zimną wojnę, to oni by robili dokładnie to samo. I nie wiem, czy Pakt Warszawski by się poszerzył w kierunku Niemiec, czy Holandii, czy nie, no wiesz, tu możemy się bawić w spekulacje. Tylko czego brakowało? Myśmy z jakichś przedziwnych powodów dla mnie popłynęli w tą ideologiczną zupę, wiesz, o końcu historii, o unipolarnym momencie, o globalizacji. A kiedy zaczęliśmy rozszerzać sojusz, to tak naprawdę w większości wypadków to było, wiesz, flaga natowska, kilku oficerów łącznikowych i na tym się kończyło. Nie było po prostu stworzenia wsparcia dla tej nowej struktury, opartej o tak zwaną twardą siłę. Mówię tu o bazach, mówię tutaj o sile zbrojnej, mówię tutaj o projekcji, jeśli chodzi o struktury ekonomiczne. I Rosjanie by to uszanowali. Rosjanie doskonale wiedzą, że kiedy uderzają w twardy mur, tak jak każdy, czy im się to podoba, czy nie podoba, muszą dojść do wniosku, że to są realia. To, co myśmy zrobili, pokazując właśnie tę konfuzję, brak zdecydowania, miękkość, brak jakiejś wizji, jak to wszystko ma być, ciągle ta wiara w to, że jak znajdziemy dobrego cara, tego pijanego Jelcyna, to się z nim dogadamy. Zwycięstwa w wojnie mają konsekwencje, tak jak przegrane w wojnie mają konsekwencje. To są twarde realia polityki, spraw międzynarodowych. Natomiast my ciągle opowiadaliśmy w tych normatywnych kategoriach, jak to prawda historia się skończyła i to się stało wymówką na co? Na to, żeby się rozbroić, na to, żeby opowiadać o wartościach ludzkich, a dla przemysłu, żeby wykorzystać tanią siłę roboczą w Chinach. I rosyjską energię dla Niemców, prawda? Na koniec tego wszystkiego i dla reszty Europy. Wracając na koniec do tego, co dzieje się dzisiaj i przyszłości, czy zgadzasz się z Janem Brzezińskim, z którym ja tutaj prowadziłem publiczną dyskusję na tym kongresie 60 milionów, gdzie prowadziłem w imieniu Instytutu Wolności, który zorganizował ten panel, razem z nim dyskusję z Janem Brzezińskim z Atlantic Council i z takim polskim przedsiębiorcą Pawłem Bochniarzem. Zadałem pytanie na końcu, czy widzą jakieś jasne światełka w tunelu, tak, i co Polska powinna w tej sytuacji robić. I Jan Brzeziński powiedział, że Polska, jego zdaniem, powinna się dużo bardziej zaangażować w akcje, w działania na rzecz tego, żeby to Europa zabezpieczyła Ukrainę i że Polska powinna podjąć decyzję o tym, że być obecną militarnie po zakończeniu tej wojny na Ukrainie, żeby w jakiś sposób mieć w tym inicjatywę. Wiadomo, że w Polsce w tej chwili trwa kampania wyborcza i to nie jest temat popularny, więc żaden z kandydatów tego dzisiaj nie powie, ale czy twoim zdaniem Polska, po to również, żeby budować swoją pozycję na przyszłość i w Ukrainie, i w Europie, i na świecie, powinna rozważyć jakieś fizyczne uczestnictwo w zabezpieczeniu, w gwarancjach bezpieczeństwa, w zabezpieczeniu przyszłej granicy ukraińsko-rosyjskiej? Igor, to jest takie trochę stawianie, wiesz, wozu przed koniem, przepraszam, że tak powiem, ale na co bardzo cennie przyjaźnimy się z Janem, jak wiesz, współpracujemy w Atlantic Council i to jest jeden z najbardziej bystrych ludzi, jakich znam, i analityków. Natomiast to, kiedy ty mnie pytasz o to, czy Polska powinna gwarantować jakikolwiek układ graniczny czy deal, po tym, kiedy my nawet nie widzimy prostej ramówki tego wszystkiego, to jest naprawdę stawianie, nie obraź się, ale wozu przed koniem. I ja bym powiedział inaczej. Ja uważam, że Polska powinna być bardzo, zresztą napiszę artykuł o tym, tak się zastanawiałem, czy to nie zrobić, że Polska powinna być o wiele bardziej aktywna w tej chwili, żeby dawać przywództwo dla regionu. Przecież Polska powinna być wiodącym państwem, jeśli chodzi o północno-wschodni korytarz. Mówię tu o Skandynawach, o Finach, o Bałtach. Polska i muszę ci powiedzieć, że tego przywództwa ja w tej chwili nie widzę ani ze strony Niemiec, ani tak naprawdę ze strony Francji, mimo tego, że Macron mówi świetne przemówienia i tam obiecuje, że te rzeczy będą, ale nie ma siły sprawczej, bo ma rząd, który ledwo stoi na nogach, prawda? Przeżyli ledwo vote of no confidence, jeśli chodziło o budżet, nawet tego nie mogli zrobić. Niemcy jeszcze nie mają rządu, to się wszystko będzie trzęść przez następne ileś tam, nie wiem, miesiąc, półtora, zanim się to wszystko poskleja.
Brakuje przywództwa w Europie. Wszyscy mówią o tym, jak tu się zejdziemy kupą mości panowie, prawda, i zrobimy to razem i przejmiemy. Najważniejsza rzecz. Miałem dzisiaj bardzo ciekawą rozmowę z człowiekiem, który służył w pierwszej administracji Trumpa na dosyć wysokim stanowisku. I on mi powiedział, przestańcie, bo to była większa grupa ludzi, którzy mówili we stand with Ukraine, znasz ten slogan, stoimy z Ukrainą, prawda, jesteśmy z Ukrainą. Mówi, przestańcie opowiadać takie rzeczy i zacznijcie mówić we stand with the US, a potem dopiero wytłumaczy społeczności, dlaczego wspomaganie Ukrainy realizuje interesy amerykańskie. Czyli wiesz, każde państwo, każdy przywódca musi przede wszystkim mieć priorytet własnego interesu narodowego, własnego państwa. W interesie narodowym Polski jest to, żeby Ukraina przeżyła, utrzymała się, odbudowała, żeby Rosjanie nie uzyskali strefy wpływów w Europie, bo to by zmusiło inne państwa i nie wiadomo, czy Polska utrzymałaby swoją suwerenność. Ale to się robi przez patrzenie na własne interesy narodowe. Z tego się buduje strategię, potem się ją operacjonalizuje. Wiesz, buduje się jakieś regionalne struktury, alianse. Ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego Polska, która jest krajem frontowym, który ma takie możliwości w tej chwili współdziałania z państwami w regionie, żeby coś zaoferować, bo Polska wydaje jednak na zbrojenia więcej niż inne państwa w Europie. Naprzeciw oceanu tam jest, wiesz, bardzo transakcyjny prezydent, w związku z tym on będzie patrzył na to, co kto przynosi. I teraz podstawowe pytanie trzeba sobie zadać, i to jest pytanie dla polityków w Warszawie, w Niemczech, w Berlinie, wiesz, w Paryżu i tak dalej. Jeżeli rzeczywiście, powiedziałem to do przyjaciela na niedawno, takiego Brytyjczyka, powiedziałem, jeżeli rzeczywiście wierzysz, że więź atlantycka się skończyła, to powiedz to, wyartykułuj to. I wtedy będą konsekwencje i ze strony amerykańskiej, i ze strony europejskiej i my wszyscy na tym źle wyjdziemy. Ja uważam, że w tej chwili, nie mówię to dlatego, że mówię do ciebie z Waszyngtonu, jest w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby więź transatlantycka przeżyła i żeby się wzmocniła. Jest w żywotnym interesie państw w Europie, żeby tak się stało. My jesteśmy w sytuacji, kiedy chodzi o utrzymanie kultury demokratycznej, kultury wolności, żeby sposób zarządzania państwami nie poszedł w kierunku, w której nagle, wiesz, żyjesz w jakimś quasi-kapitalizmie inwigilacyjnym i naprawdę to, w co ty i ja wierzę, czyli wolność człowieka, wolność rynku, wolność, wiesz, działania, że to nagle zostaje przejmowane przez jakieś struktury, czy korporacje, czy pseudo-feudalne, wiesz, digitalne imperia. Więc mówimy o tym. I ja bym chciał, wiesz, przestać mówić w kategoriach binarnych i przepraszam, zaraz schodzę z tego wysokiego konia. Wiesz, czy to jest Europa, czy to są Stany Zjednoczone. Tak jak Atlantyk i Pacyfik, to nie jest either or proposition i niestety ludzie, którzy są w tej chwili doradcami prezydenta Trumpa uważają, że to można oddzielić. Tak samo, wiesz, Stany Zjednoczone i Europa to jest w końcowej analizie część większego obozu demokratycznego na świecie. Jest nas o wiele mniej niż naszych przeciwników tak naprawdę. I jest w tej chwili oś dyktatur, która nam to wszystko chce porozbijać. Więc ja bym zachęcał przywództwo polityczne w Polsce, żeby naprawdę zaczęło współdziałać w regionie, budować struktury, które będą multiplikatorem tego, czym jest średniej wielkości państwa, jakim jest Polska. I już siadam ze swojego konia i zwracam się do ciebie. Bardzo ci dziękuję, Andrew, i też za te ostatnie słowa, z którymi się bardzo zgadzam. Tak? Uważam, że Polska powinna być dużo bardziej aktywna, że to jest ten moment, kiedy mamy do tego i potencjał, i dobry moment i dobry moment w historii. No, mam nadzieję, że to się stanie, że słuchają nas również decydenci albo osoby, a na pewno osoby, którym doradzają. Niech tak się stanie. Andrew, bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci, dziękuję państwu. Andrew Michta w Waszyngtonie na północy wschodniego wybrzeża, ja z Miami na południu wschodniego wybrzeża. Patrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. To wszystko w tym odcinku. Jak zawsze czekam na państwa komentarze. Zachęcam do subskrybowania Układu Otwartego. W prawym dolnym rogu jest taki guzik, możecie go przycisnąć. Będziecie otrzymywać regularnie informacje o moim programie. Jednocześnie ten program będzie lepiej pozycjonowany w YouTubie. No i jeśli uważacie, że warto, jeśli podobają wam się te analizy i inne moje rozmowy, zachęcam do wspierania tego programu na patronite.pl, bo to patroni
to patroni pozwalają, że ten program jest całkowicie niezależny i na pewno taki pozostanie. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Do następnego razu.